Zastanów się, jak coś tak powszechnego jak formularz internetowy może stanowić ogromną barierę dla niektórych osób. Dziś chcę Ci opowiedzieć historię, która na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, ale w rzeczywistości ma ogromne znaczenie. Historię o niewidocznych barierach w naszym cyfrowym świecie. Dzisiejszy temat, który zyskuje na popularności w ostatnim czasie, który może wydawać się zwyczajny, w rzeczywistości kryje w sobie coś znacznie głębszego. Chcę Ci opowiedzieć o czymś, co spotykamy niemal codziennie podczas korzystania z internetu. O formularzach. Ale uwaga, to nie będzie tylko zwykła opowieść. To będzie historia o niewidzialnych barierach, które potrafią utrudniać życie milionom osób na całym świecie. Zacznijmy od prostego pytania. Ile razy dziennie wypełniasz różnego rodzaju formularze online? Rejestracja na stronach, zakupy biletów, subskrypcje newsletterów, zakupy w sklepie internetowym. Wydaje się to takie proste, prawda? Ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak ten proces przejścia formularza wygląda z perspektywy osoby z niepełnosprawnością? Co jeśli te codzienne czynności stanowią dla nich prawdziwe wyzwanie, o którym rzadko przychodzi nam myśleć? Poznajmy Annę. Anna jest niewidoma i dla niej wypełnienie dosłownie każdego formularza stanowi ogromne wyzwanie. Taki przykładowy brak etykiet w formularzach sprawia, że Anna często nie wie, co i gdzie wpisać. Zazwyczaj w takiej sytuacji rezygnuje lub musi prosić o pomoc, co sprawia, że czuje się zależna od innych. To istotne i pod kątem dostępności naprawdę ważne, żebyśmy wszyscy rozumieli tego typu trudności i zastanowili się, jak możemy te problemy rozwiązać. Problem Anny tak naprawdę to wierzchołek góry lodowej. Wiele osób każdego dnia mierzy się z podobnymi trudnościami. Niedostosowane strony i aplikacje, w tym brakujące etykiety, mylące komunikaty błędów, to wszystko są bariery, które nie powinny istnieć. W dzisiejszych czasach, gdy technologia jest tak zaawansowana, powinniśmy dążyć do tego, aby była dostępna dla każdego. Co więc możemy zrobić, aby nasze cyfrowe środowisko było bardziej dostępne? Oto kilka prostych, ale skutecznych kroków. Biorąc pod uwagę ogólne zasady projektowania, należy uwzględniać różne sposoby interakcji z formularzami. Na przykład poprzez czytniki ekranu, czy za pomocą klawiatury oraz innych technologii asystujących. Projektuj formularze tak, aby były elastyczne i dostępne, umożliwiając zmianę rozmiaru tekstu bez utraty funkcjonalności, czy zachowując czytelność na różnych urządzeniach i rozdzielczościach ekranu. Pamiętaj, by stosować jasne etykiety. Zastanów się i upewnij, że każde pole formularza jest wyraźnie opisane i nie trzeba się domyślać, jak je uzupełnić. Twórz intuicyjną walidację formularzy, stosując jasne i zrozumiałe komunikaty o błędach, które będą zrozumiałe dla wszystkich użytkowników. Testuj z użytkownikami swoje rozwiązania, co jest kluczowe dla zrozumienia i skutecznej eliminacji problemów i barier. Szkolenia z deweloperami, którzy coraz częściej interesują się tematem tworzenia jeszcze lepszych produktów. Inwestowanie w edukację z zakresu dostępności całego zespołu produktowego poprawia w znacznym stopniu końcową jakość naszych aplikacji czy stron internetowych. Zastanówmy się na chwilę o globalnym wpływie dostępności. W społeczeństwie, gdzie coraz więcej interakcji odbywa się online, dostępność staje się kwestią nie tylko techniczną, ale również społeczną i etyczną. Poprawiając dostępność produktów cyfrowych, nie tylko pomagamy osobom niepełnosprawnym. Przede wszystkim tworzymy bardziej inkluzywny świat i dopracowane produkty. Wdrażając w nową świadomość i etykę pracy te proste zasady, możemy zrobić coś więcej niż tylko lepszy produkt. Bo to nie tylko zwiększa dostępność naszych cyfrowych produktów, ale przede wszystkim otwiera drzwi dla szerszego grona odbiorców, w tym także dla klientów. Dostępność w erze cyfrowej to nie luksus. To podstawowe prawo każdego z nas. A teraz słowo do Was, drodzy widzowie. Jeśli ten temat jest dla Was ważny, dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i pomysłami na poprawę dostępności w sieci. Każdy komentarz, udostępnienie i łapka w górę robi różnicę i pomaga promować ten ważny temat. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.